Wykułem 2 listki z jednego kawałka stali i schowałem je dzisiaj w miejscu, gdzie kiedyś wydobywano jedno z najbogatszych ród żelaza w Europie, a potem wszystko zalała woda. Odcinek to mapa, bez tropów po drodze tego nie znajdziesz. Lecimy tropem Kowala. Siema, tu Kowal na kole. W serii tropem Kowala najpierw coś kuję, później to ładuję na rower i chowam gdzieś w terenie. Kto pierwszy znajdzie, ten zabiera. Dzisiaj w grze 2 listki z jednego kawałka stali. Najpierw pokażę wam krok po kroku, jak zrobiłem zawieszkę. Wszystko zaczyna się od rysunku. Nie musi być dokładny. Ważne, żebym wiedział, co mam robić i mógł zaplanować pracę. Następnie dobór odpowiedniej stali. Zaznaczam nacięcie po kowalsku. Kredę strawi ogień. Stal trafia do paleniska i nagrzewam ją do około 1000 stopni. Po rozcięciu należy odgiąć jedną część, by móc pracować przy drugiej. Wstępne przekucie gałęzi i mogę brać się za liść. Takie wstępne wyprowadzenie umożliwia późniejsze szerokie rozklepanie liścia. W kuźni nie tylko ciężkie młoty mają znaczenie. Teraz fakturowanie żył liścia, sporo uderzeń, jak na taki mały kawałek stali. Kiedy pierwszy listek jest gotowy, musimy odgiąć jego gałąź i powtórzyć czynność z drugim. Z jednego kawałka stali robię 2 listki, które na końcu będą jedną zawieszką. Stal to przetworzone żelazo, a ja zabiorę je później tam, gdzie ponad 100 lat temu wydobywano jedno z najbogatszych ród żelaza w Europie. Kopalnię, która woda zalała w niecałe 2 godziny. Płaskownik na tyle się nagrzał, że warto schłodzić część, którą trzymam w dłoni. Odcinam na przecince listki i pozostało zrobić otwór. Mi również zrobiło się ciepło od tej roboty. Przebijakiem wybijam kawałek stali i mamy oczko. Kiedy otwór jest poszerzony, muszę dopracować szczegóły. Gotowe. Wzór się zgadza z tym, co zaplanowałem. Koniec pracy na gorąco. Teraz wystarczy przeczyścić i polakierować. Z jednego 4,5 cm kawałka stali są 2 listki w jednej zawieszce. Gotowe. To w kowalstwie kocham najbardziej. Pakuję zawieszkę do kieszeni i jadę w stronę lasów między miasteczkiem śląskim Bibielą a Zalewem Zielona. Tam na pasiekach, w środku boru, są ruiny dawnej kopalni ród żelaza i kilka zalanych szybów.
to tam schowam te 2 stalowe listki. Tam, gdzie stal pamięta wodę. Jestem już na pasiekach. Latem sporo ludzi się tu kręci, spacerują, jeżdżą na rowerach, a dzisiaj przez dość tęgi mróz i śnieg jest tu praktycznie pusto. Zaraz siadam dalej na rower, skręcę bardziej między drzewa, dojadę do starych ruin i tam ukryję 2 listki. Teraz ta woda jest zamarznięta, ale w lato ma dość ciekawy żółto-zielony kolor. To jest jedno z moich ulubionych miejsc tutaj w zatopionej kopalni. Za mną jest staw, jest to zalany szyb, a tuż obok są ruiny dawnej kopalni. Dzisiaj jest śnieg, mróz, wszystko trochę przyciszone. Idealny moment na kawę i zostawienie tu czegoś stalowego na dłużej. Te 2 listki z jednego kawałka stali zostaną tutaj, powieszone na drzewie, które wyrosło na betonowym bloku. Jak dojedziesz do takiego widoku, staw z wystającymi z wody pniami i ten zarośnięty beton nieopodal, to wiesz, że jesteś w dobrym miejscu. Po zawieszkę trzeba się wspiąć, ale skoro przyjechałeś tu na rowerze, nie powinno to być dla ciebie problemem. Jeśli znajdziesz tę zawieszkę, możesz ją po prostu zabrać. Jest dla ciebie. Ale jeśli chcesz zostać oficjalnym zdobywcą tego skarbu, to nagraj krótkie story z tego miejsca, powiedz hasło z odcinka i oznacz Kowal na kole.
Hasło brzmi: stal pamięta wodę. I to był pierwszy odcinek Tropem Kowala. Najpierw kuźnia, potem rower, a na końcu chowam skarb. Jeśli nie ma w niedzielę martwego w kuźni, to znaczy, że kręcę się gdzieś w terenie i zostawiam coś dla Was. Dzięki za towarzystwo i do zobaczenia na szlaku.